Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Jesteśmy dzisiaj w pięknym pałacu na Śląsku. Zobaczcie, ile komarów. Jakieś beczki. Nie wiadomo po czym tak naprawdę. Tu mamy drzwi. Nie wiem, czy będziemy tamtędy najpierw szli, czy ładujemy się tutaj. Może zróbmy najpierw dół, żeby zobaczyć, czy nas coś nie zaskoczy. Dobra. A potem sobie zrobimy piętro, na ile się da. Tu musimy uważać, żeby sąsiedzi nas nie widzieli. Więc będziemy przechodzić w różne miejsca. Tutaj mamy dużo śladów na piasku i zwierząt, i ludzi. Zabite deskami miejsca po oknach. Z tego co widać, to tutaj dużo osób przychodzi, ale mimo wszystko jest tu dosyć czysto. Zobaczcie tutaj, na tym sklepieniu widać jeszcze wałek. Tutaj kiedyś były, wiadomo, mieszkania za komuny. Takie Być może to po mieszkaniach. Tu musimy uważać, bo tu jesteśmy blisko ulicy Głównej. Okej. Zobaczmy tutaj, co jest tutaj w tym miejscu. Jak to wygląda. Nie wiem, czy widzicie. Nie wiem, tam chyba coś takiego jest, jak takie pomieszczenie, jak tutaj. Wejdźmy sobie tu. Co tutaj mamy? Jakieś podziemie. Okienko wychodzące na zewnątrz. Tutaj jakieś okienko małe. Niektóre rzeczy może nie przypominają tego, co kiedyś przypominały albo miały przypominać. Myślę, że te schody były oryginalne. Nie wiem, to jest drewno? Tak, to jest drewno. To jest wszystko, te schody są drewniane. A w pierwszym momencie wyglądały jak betonowe, ale one są z drewna. Ciekawe, czy są oryginalne. Ja już nie mówię o 1700 roku, kiedy ten pałac został wybudowany, ale sobie myślę, że jakiś tam rok, co to jest? Jakieś takie, no nie wiem, co to jest. Tak jak już wspomniałem, pałac był wybudowany w 1700 roku. Potem został zniszczony przez pożar. Wow! Zobaczcie tutaj, jakie wspaniałe elementy ze starej zabudowy. Zobaczcie te szyszki, jak to świetnie wygląda. Oryginalne szyszki z bramy wjazdowej, albo jakieś elementy nadproży, gdzieś jakiś nad jakąś bramą wjazdową. Przepięknie to wygląda. Te zdobienia. Tu coś po łacinie. Co tu mamy? Ale ciężko się rozeznać, ponieważ jest to bardzo zabrudzone. Co tu jest napisane? Być może data. Z tego co doczytałem, to pałac został przebudowany po licznych pożarach, które zniszczyły go na tyle, żeby go przebudować w 1867 roku. Tutaj jakieś cokoliki widać. Nieźle to wygląda. Pójdźmy dalej. Tutaj zabezpieczone drzwi. Tutaj mamy jakieś elementy konstrukcji drewnianej. Co tutaj mamy? Czy ja dobrze widzę, czy tam przypadkiem nie ma
jakiegoś fragmentu, elementu, który przypomina mi studnię głębinową. Później oczywiście sobie tam pójdziemy, ale na razie musimy wrócić do Oli. Ale nieźle to wygląda, co? Tak. W końcu się udało zachować. Powiem Ci, to wszystko są oryginalne części. Tak, ja wiem. Taki był plan, żeby to po prostu zawitalizować. Żeby jeszcze zaadaptować te części i dać do... To było znowu na niczym. na niczym. Wiesz, wszystko tak naprawdę związane z pieniędzmi, no. Oczywiście. Z tego co wiemy, to obecny właściciel kupił ten zamek, pałac, można powiedzieć za bezcen, bo za 10 000, jak pamiętam, złotych. Żeby tylko uratować. No i jesteśmy jak najbardziej za osobami, które ratują tego typu miejsca, które są historyczne. Ale jak to świetnie wygląda. Tam jest jakiś napis po łacinie, ale ja nie potrafię go przeczytać, bo jest bardzo już zniszczony. Tam na takim tu. Ale najprawdopodobniej to jest albo jakiś cytat, no wiadomo, po łacinie, albo jest to po prostu wykorzystanie czcionki łacińskiej, ale jest to napisane na przykład po niemiecku, nie? Wiesz co, Może data. jak zrobię zdjęcie, może się da w domu też. No jeżeli uda się w domu, to Wam to przetłumaczymy oczywiście, ale chciałbym już stąd się... Jesteśmy na widoku i chciałbym jednak... Z tej strony sąsiedzi nas widzą, z tej strony widzą nas nadjeżdżające osoby w samochodach. Mimo że łatwy jest dostęp do tego miejsca, to niestety, ale mamy respekt i nie chcielibyśmy, żeby ktoś nas tutaj zauważył. Spróbujemy przedostać się tam, ale jeszcze zobaczę, co jest tutaj w tym miejscu. Tutaj no nic, jakieś ognisko było palone. Co to? Przez wiatr szmata uderza o to. Zresztą widać tutaj, w tym miejscu widać, jak szmata uderza o to. Widzisz? Jest zamrożona pewnie. I dlatego uderza. No ale przez chwilę się wystraszyłem. Zobaczcie, to mogło służyć. Tu w ogóle jest miejsce na lampę. I kiedyś tutaj są wyrywane kable, ale najprawdopodobniej... Że ktoś próbował to zrobić. Możliwe, ale to jest taka, można powiedzieć, komnata wręcz. Dobra, idziemy dalej. Jesteśmy dopiero tutaj na pierwszym piętrze. Przejdźmy tutaj. Tu już byliśmy, ale teraz pójdziemy troszkę dalej do tego miejsca, gdzie jest ta studnia. Co tu mamy? Tu jakieś robocze. Wow, słuchajcie. Słuchajcie, tu mamy kropielnicę. Idealna kropielnica. Zobaczcie, ona jest z marmuru. To jest marmur. Ta kropielnica jest z marmuru. Wow. Słuchajcie, ja się czuję jak w kaplicy sekstyńskiej, w której nigdy nie byłem. Zobaczcie. Te rysunki. Powiem wam, że tak naprawdę ja tu specjalnie po to przybyłem z Olą, żeby zobaczyć tą polichromię.
Zobaczcie, ta polichromia przedstawia wniebowzięcie Maryi, Matki Bożej. W kościele starokatolickim jest wierzenie, że Maryja, właściwie nie, inaczej, że jest wierzenie, że Maryja po prostu w jakiś sposób dostała się do nieba. Najprawdopodobniej w sposób duchowy. Tak gnostycy przedstawiają to, ale nie podają tak naprawdę w jaki sposób. Kościół katolicki poszedł dalej i uważa, że Maryja dostała się do nieba duchowo, ale również cieleśnie. Zobaczcie tutaj. Mamy symbol Boga w Trójcy jedynie prawdziwy i dwie tablice mojżeszowe, które Mojżesz dostał od Boga, czyli tak zwany dekalog, czyli 10 przykazań Bożych. 3 dotyczące samego Boga, zachowania w stosunku do Boga i reszta zachowania się człowieka w stosunku do drugiego człowieka. Między innymi nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj żony bliźniego swego i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wam przytaczał teraz już 10 przykazań, ale mamy tutaj jeszcze symbole alfa i omega, ponieważ w wierzeniach chrześcijańskich, katolickich, starokatolickich jest, że Bóg jest alfą i omegą. Alfa i omega, czyli początek i koniec alfabetu łacińskiego. Zobaczcie na te piękne, przepiękne freski. To jest coś nieprawdopodobnego. Mamy tu jeszcze oczywiście 4 bądź 5 ojców Kościoła katolickiego, czyli osoby, które zapoczątkowały katolicyzm. Oczywiście mówimy tutaj o wyznaniu starokatolickim, tak? Kiedy Maryja tak naprawdę nie jest powiedziane, w jaki sposób dostała się do nieba. Myślę, że raczej to było dostanie się do nieba po prostu duchowe, czyli Maryja zmarła. Niektórzy idąc dalej, oczywiście w apokryfach mówią gdzie Dan Brown pisał o tym, mówią o córce Jezusa i Marii Magdaleny najprawdopodobniej. Więc Maryja, Matka Boża, być może była babcią. Kto to wie? W każdym razie Dan Brown twierdzi, nie tylko on, że córką Jezusa jest niejaka Sara. Zobaczcie tutaj te oryginalne drzwi. Jak to wygląda? To są przepiękne, duże drzwi, które były w tym pałacu. Ale okna i te boki tutaj, zobaczcie, jak to wygląda. Ten bluszcz. Ale to się przywitamy. Zobaczcie, jakie piękne są tutaj w tych okienicach rysunki. Z tego, co wiem, tutaj jeszcze do niedawna ta część tego pałacu była wykorzystywana jako kościół, w którym modlono się i praktykowano. Posadzka jest, zobacz, posadzka jest oryginalna. Posadzka jest oryginalna, tak. Pytanie, czy tutaj był ołtarz w tym miejscu? Bo jeżeli tutaj wchodzimy i tutaj jest balkon, na którym oczywiście mogą być organy albo jacyś ludzie mogą jeszcze siedzieć, to w takim układzie w tym miejscu, gdzie teraz stoisz przed tym, musiał tutaj wisieć, ale tak, zobacz,
są haki i tu, w tym miejscu, zobaczcie, tutaj, tu i tu są haki, w których najprawdopodobniej wisiał obraz, być może Maryi, tak sobie myślę, który był tym ołtarzem głównym, do którego się modlono. Patrz, jeszcze tutaj nie byłeś, ale myślałeś już całą historię. Ale być może tak było. Zresztą my jako Polacy bardzo Przepraszam, ale popatrz, tu są żarówki. tak. Czyli to było oświetlone. Tutaj też są miejsca na żarówki. Czyli z każdej z tych To stron po prostu oświetlało tu ołtarz. to są Znaczy, nawet na ten tak, obraz. ale to są wręcz takie reflektory, bo to są ogromne żarówki, a ta ostatnia widzisz tutaj? I to podświetlało tak. Tak, szło tutaj i oświetlało ten ołtarz. A tu Cały nie ten. były witraże. Były witraże. Myślę, że tak było. Albo takie jakieś okna. Mogło tak być, tak. Tutaj, jak widzicie, też są jakieś elementy nadproży z tego, czy schodów może, z tego pałacu. Ale kaplica jest przepiękna. Dobrze, pójdziemy dalej. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu coś, jakiś haczyk. Może jakiś kwiatek wisiał? Chociaż nie wiem. Skrzyni? Piasek? Cement? Co mamy? Nic. Narzędzia po prostu. Ja nie umiałam sama podnieść. Mhm. To co? Idziemy dalej? Dobra. Dziwny napis. Żyjemy, ale na 20%. Tutaj. Aha. To co? Próbujemy? Możemy tak zrobić, no. Wszystko to są te budyny. To jest studnia. Tak. Widzisz? Była tutaj wywołana woda po prostu. I tutaj w ten sposób robiło się i pompowało się wodę. Pompa po prostu. Taka ręczna. Tu trzeba uważać, bo są na dole te dziury. Dużo tego tu jest, ale bez oświetlenia możemy sobie krzywdę zrobić. W każdym razie jesteśmy dopiero na dole. A co dopiero nas czeka u góry. A tutaj na przykład dziwna sprawa, bo w tym pomieszczeniu nie ma echa. Jest zupełna cisza. Tutaj przechodzę, jest echo, jest głośno po prostu. A wchodzę do tego pomieszczenia, które praktycznie niczym się nie różni i jest ten dźwięk taki stłumiony. Nie wiem, czy to słyszycie, ale jest ogromna różnica między tym pomieszczeniem, a tym, gdzie Ola teraz przyszła stamtąd. Ale co mówisz? No zobacz, tu jest echo. Mamy zupełnie inny głos. Wchodzisz tu i ten głos jest taki suchy. Zobacz. Kocham cię. Kocham. Bo wiesz co? Bo być może tu jest troszeczkę niżej. Może A być. poza tym jest na przeszczał, tu jest okno i tu jest okno. Aha. A tu jest to zamknięte ze wszystkich stron, no to No, rozumiem. on jest stłumiony, nie? Dobra, idziemy dalej. Tylko uważaj pod nogi. Bo to są chyba te sklepienia, które potem zobaczymy w piwnicy, jeżeli będzie nam dane. Tutaj nic. Zobacz tu. To są na samym Co to jest? końcu. Klatka? Klatka, no. Na gołębie. Dobra. Wchodzimy do góry. Zobaczcie.
Tu są jeszcze kafelki oryginalne. Wyjście na ulicę. Nie wiem, zapach siarki. Dobra. No to jest podłoga, to są sklepienia w tych, których byliśmy już. Tutaj mocno się już zawala. Tutaj ciąg dalszy. Zobaczę, czy w ogóle warto tutaj iść. Czy tu są jakieś pokoje porobione? O! Tak! Tu jest. Tutaj znalazłem. Zobaczcie. Ola. Tutaj. Widzicie? Tu kolejna kropielnica. A tu mamy widok z góry na tą kaplicę. Ojej, tutaj deski są, troszkę mnie to przestraszyło. Ale zobaczcie, teraz jesteśmy bliżej tego wszystkiego. I tutaj mogło być pomieszczenie chóru, ponieważ dźwięk się roznosi, więc będę mówił ciszej, ale najprawdopodobniej tutaj były organy i chór, bo strasznie się nosi. Ta część jest drewniana i tutaj trzeba było uważać. Nie wygląda to za dobrze, aczkolwiek nie jest źle. Tutaj to jest wyremontowane, te sklepienia. Oczywiście znowu jakieś graffiti niepotrzebne. Zobaczcie te drzwi. Te drzwi najprawdopodobniej są oryginalne. Te zdobienia. Zobaczcie, jak to wygląda. Rewelacyjnie. Naprawdę. Popatrzcie na to. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Jaki piękny to jest kościół. Każdy element, ten bluszcz, który wychodzi z okien. Ta kaplica ma w sobie tyle potencjału, że ciężko wyjść z niej. Ta polichromia opowiada niejedną historię. Oprócz wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I opowiada historię powstania Kościoła. Omnia ad majorem Dei Gloria. Tutaj mamy księgi. Omnia Dei. Zobaczcie tutaj. I wszystko da się odczytać. Gloria. Zwycięstwo. Tutaj królowie, naukowcy i założyciele Kościoła. Idziemy dalej.
tutaj w dół, a tam było w górę. Jesteśmy na kolejnej kondygnacji. O, tu już Ola jest. Gdzie ty zaszłaś? A więc jesteśmy na tym miejscu, gdzie była ta klatka na oknie. Aha. Czyli teraz, żeby stąd wyjść, to musimy, żeby na górę iść. Bo zobacz, góra jest całkiem. Były tam schody, nie mieliśmy. To idziemy. Ten pałac jest fascynujący. Ja spróbuję, co mi tam. Wejście do góry. I tędy też można wejść. Ola. Chodź. Widzisz? I już jesteśmy tu. Na ostatnim piętrze. Tu możemy sobie zobaczyć jeszcze. Dosyć stabilnie to wygląda. Ale mimo wszystko trzeba uważać. Dzisiaj mamy ładną pogodę. Trzeba uważać, żeby nie wpaść na przykład tutaj, bo tu jest dosyć ryzykownie i nie chciałbym tutaj spaść, bo myślę, że bym się połamał, więc nie będziemy ryzykować. No. Ola. Ola, nie. Chodź. Zawsze się boję o Olę, ponieważ kiedyś miała taki przypadek, że nad taką wielką przepaścią się przewróciła, bo zaplątało się w butach po prostu trawa, takie jakieś dziwne rzeczy zostało mi to, bo pamiętam, jak to się wydarzyło. I dobrze, że spadłaś, przewróciłaś się w inną stronę niż ta przepaść. Tam nie było krzaków, tylko piasek i 5-metrowa przepaść. Mimo że są tutaj takie przeciągi, to aż tak strasznie nie wieje. Ale jest zimno, mamy dzisiaj minusową temperaturę. Dobrze, że słońce tak świeci, aczkolwiek jest już bardzo późne popołudnie i za chwilę może być sytuacja, że nas zastanie tutaj noc, a już latarka mi się rozładowała, bo oczywiście jej nie załadowałem. Ci panel. A nie, bo i tak nie mam. Tak? Nie korzystasz? No dobra. No to będę go, tę latarkę schowam w takim układzie. W ogóle dzisiaj nagrywam na głowie. Rzadko to robię, żeby nagrywać na głowie. Więc jeżeli jakoś tak inaczej widzicie wszystko jak niż zwykle, to tylko dlatego, że wykorzystałem po prostu inną formę nagrywania. A tak naprawdę tylko po to, żeby wam to jakoś tam lepiej pokazać. I mamy panel. Mamy też rozwalone deski. I idziemy do części, nazwijmy to. Pewnie tak. Jakieś może były ten. Dobra, nie będę ci przeszkadzał. Znając prawo serii, pewnie za chwilę rozładuje mi się bateria, będę musiał ją wymienić. Więc musimy troszkę się pospieszyć. Tutaj mamy jakiś stolik. Potem chyba nie warto chodzić. Gdzieś tu próbowali, widzisz? Próbowali to ratować. Tam jest jakaś szczelina, więc te krokwie, mam nadzieję, wytrzymają mnie, ale te deski już na pewno nie.
Tak, wytrzymają ciebie. I tu mamy schody na piętro wyżej i skorzystamy z nich. Zobaczcie tamte rusztowania. Widzicie? Ktoś... Zresztą te krokwie, tak duże, trzymające ten dach, są w miarę świeże. To co, idziemy do góry. Tu są już miększe te deski. Użyjemy sobie panela. Bardzo, ale one są na takiej To, że mamy cegły. No tak, cegły. Tu musiały też być jakieś witraże. Ha, tu też mamy totalny strych. I tutaj... No, tutaj będziemy uważać jeszcze bardziej po prostu. Ta część tu jest ceglana, więc myślę, że uda nam się tutaj być. Nie będziemy się przechadzać gdzieś tam, bo jest to no po prostu ryzykowne. Tutaj przygotowane jest pod, myślę, jakąś wylewkę. Te konstrukcje. Tak naprawdę tutaj jest już bardzo dużo zainwestowane w ten pałac. To jest chyba komin. Fajne słońce wpada między deski tego dachu. No tak, ale jak teraz nikt tego nie będzie dalej remontował, to najprawdopodobniej popadnie to wszystko w ruinę. Przejdę sobie jeszcze tam, do tej dziury w dachu. Tutaj zresztą widać, że woda wpada i śnieg. I niestety, ale jest ślisko, więc będę uważał, ale pokażę wam, jak wygląda to z tego dachu. Ślisko. Zobaczcie. Jesteśmy na dachu. Wygląda to dziwnie. I to, że jest tu ślisko, to dodatkowe ryzyko. Trzeba uważać, bo ta deska jedna była taka z tych gorszych. Idziesz? Dobra. Jakoś ciężko mi przemierzyć czas. Jak długo tu już jesteśmy? Tutaj do tych drzwi. No. Zeszłeś się? Nie. Za nami jesz. Aha, dobra. Jakiś mały budzik. Czajniczek. Dzień dobry. Ktoś tu mieszka? Jeżeli mieszka, wiesz co ci powiem, zawsze takie materace mnie przerażały, jak gdzieś leżały w ten sposób. Wiesz, w jakim horrorze tak było, nie? Wiem. Że na materacu wystarczyła kropla krwi, żeby powrócić z piekła. Realizacja to było. Tak, dokładnie. Ale tutaj jest powrót chyba kuny. Ale zobaczcie, jaka fototapeta. Ktoś tu naprawdę miał fajną fototapetę. I świeczka. Świeczka to jest? Świeczka. Jakieś piwa. A co to za piwa? Górnośląskie BG. Zabrze. Czyli zabrzańskie, jakieś tam inne. Tu mamy szampon aloesowy.
Troszkę mnie dziwi to, że że Podłoga jest zapadnięta. ona jest zapadnięta, tak. Tak by się dopasowała do tej budowli po prostu. Takiej, wiesz o co chodzi, ta budowla. Te stropy są mocne, Tak. tylko że to, co wypełnia tą przestrzeń, No to między tu deskami, a Tu pękło, widzisz? stropem, Tu no, właśnie pękło. to po prostu się uklepało, No. przeleciało albo coś. No trudno, idziemy dalej. Czyli tak naprawdę, zobacz jaki fajny czajnik. I takie No. designerskie krzesło. Znaczy, krzesło jest bardzo fajne. No jest. Zobacz ile warstw farby, zobacz. No, pokaż. Zielona, czerwona, tu wałek. Kiedyś taka ziemna żółta. No, dużo tego tu jest. No. Wchodzimy, a patrz te drzwi. Taka to jest boazeria. Serio, no. Czyli taka boazeria, to kiedyś w latach 70. była w przedpokojach. Na przykład moja babcia miała taką boazerię. Ale to był znacznik luksusu. Tak. Piwnica. Ale widzisz, na klucz. Klamki? I zapomnieliśmy klamki. Myśmy teraz tam Ale weszli. wiesz co, to jest taka drobna ta klamka, my nie mamy takiej. Nie mamy, to i tak. Wchodzimy na górę? No. No tutaj tak, jak będziesz tu wchodzić, to musisz uważać. Nie twarde są, tylko powiem, że są. No. Wiesz jak to jest. No tutaj ciekawie to wszystko wygląda, bo są na przykład bardzo ładne drzwi. Jakieś półki. Tu mamy, najpierw wejdźmy może do tego pomieszczenia, które zostało wyważone z tego co widzę. Aha, a tu jest przejście do tamtej drugiej części po prostu, w której chyba nie byliśmy. Nie wiem, ciężko powiedzieć, czy ja tutaj byłem, czy nie byłem. Jakieś opakowania po oleju. Szybko tak przejdę, żeby wam pokazać, co tu mamy. Ach tak, tu są te schody. Czyli tak naprawdę można było też górą się dostać tutaj, ale wybraliśmy inny moment wejścia. Czyli tutaj możemy to zamknąć. Ale takie wejście ewakuacyjne, jakby trzeba było uciekać. Ola? A, tu już jesteś. Tu mamy jakieś rzeczy, jakieś biurko, apteczka, jakby jakaś firma tutaj była. W apteczce poza plastem nie ma nic. Jakieś tam takie szpatułki. Ale apteczka to na pewno. Biurko. Co my tam mamy? Jakiś obraz? Nie. Po prostu szuflada. Super drzwi. A tutaj jakieś biuro projektowe było? Zobaczcie, jakie... Chociaż nie, to jest taki stół, jak makieta na takim jest. Wiesz co? Może tu jakaś korporacja była. Albo zajmowali się po prostu czymś takim. Po prostu... No nie wiem, i projektowali nie za bardzo. Może coś tam znajdziesz tutaj. Katalog. Ale zobacz te biurko. Te biurko to jest wypasione biurko. Mimo że w takich warunkach tutaj stoi, to ono jest całkiem dobre. Tutaj trzeba uważać, bo ta podłoga jest średniej jakości. Tu jakiś piec był, ogrzewali się. Czy tak naprawdę korzystali z tego pomieszczenia. Być może to była jakaś firma. Tak, też to czuję. I tutaj, zobaczcie. A, bo tutaj się zawala, dlatego jest podłożone to. Ale co, czujesz firmę? Nie, czuję firmę, ale tu jest, to jest biuro projektowe, widzisz? Zobaczcie. Tutaj, widzisz? Tak to wszystko wyglądało. Nieźle. Podoba mi się tu. A tutaj mamy co?
Co mamy? To są jakieś projekty. Zabawimy się. Projektowanie. A, tu masz nazwisko. No to się wszystkie wymarzę. Ale to są takie nazwiska, wiesz, niemieckie. Nazwiska niemieckie. Dobrze. Szafa. Dobra. Tu jakaś firma jest, szafeczka firmy. Ale to jakiś coś tam. Dobra. Przejście tam. A tam byliśmy? Tak, to jest tam, gdzie są te schody. Możemy tu z nimi zejść po prostu, żeby nie schodzić tędy. Znaczy nie ma to znaczenia, możemy iść tamtędy po prostu. O, lepiej się wrócić. No, Tu było coś, przelurki, to była jakaś taka łazienka? łazienka, ale taka z dwóch stron, dziwne. Ale nie, to było tak, tutaj widzisz deski, czyli No. to były półki. To było zamknięte, to Aha. nie było przejścia. Dlatego tu widać, że to jest wyważone, wyrąbane. A tu A stanowiło po prostu wnęka i tutaj były No to półki. chodź zobacz. Tutaj, Miejsce na boiler. a tu, chodź Łazience, zobaczyć. No, Tu te drzwi były zamurowane tak. i robiły za ścianę. Zobacz, No, mamy fakturę normalnie na ścianie, tak. więc po prostu były zamurowane. Dobra, idziemy, bo wieczór się zbliża, No widzę właśnie. więc musimy już się powoli stąd wynosić. Okej. Też tam gdzieś zaadaptowane. Też. Ale tam okno musiało być po prostu. Wiesz? No tak samo te drzwi. Te są jeszcze normalne, ale tam to wszystko są ogromne pałacowe drzwi. Ale tu mamy jakieś nazwisko. Zobacz. No. Jakaś jedna osoba tu mieszkała, bo jest jedno imię i nazwisko. Ale ciężko się rozczytać. Nie wiadomo, co to jest. Jakaś piła. Były jakieś śliczne te farba na tych, popatrz jakie kolory. Idziemy. Chodź. A co? Nie, czy coś słyszysz, wiesz? To się nie da wyjść, nie? Nie. Nie, da się. A idziemy do piwnicy jeszcze? Tak. Chodzi ktoś? Nie, są ślady łap zwierzątek. Aha, czyli zwierzęta wszędzie. Byliśmy? Tak. Idziemy. Tu. To co? Schodzimy do piwnicy? Schodzimy. O, tu jest studnia w piwnicy, dlatego tam była pompa, dokładnie. Widzisz? I tu wszystko jest, tu kapie. I tu jest studnia. Woda. I zobacz, tędy prowadzi
To jest woda ze studni. Tam jest rura i ona idzie tutaj do góry i tam jest ta pompa, którą się pompuje tą wodę. Stąd właśnie. Czyli mieli własną studnię, z której czerpano wodę. Punkt czerpania wody. Tutaj w ogóle jest. No. A co tu mamy? Nic. Takie miejsce. O! Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie. Śmietana. Pamiętam, że kiedyś taki jeden park w Zabrzu się nazywał Parkiem Butelek po śmietanie. Ale oczywiście tę nazwę nie dostał, że z tego tytułu, że już nie wyjaśnię. znajdowali tam te butelki, nie? Nie zadowolę się. Ale może widzowie chcą wiedzieć, dlaczego się tak nazywał ten. W każdym razie używali te butelki w inny sposób niż normalni ludzie. Znaczy nie, że wszyscy, ale jedna z osób. O, a tu można wyjść. Więc mamy, To się złamie, wiesz? czyli Popatrz, widzisz? Patrz, woda. czyli tak naprawdę, Ja tu naciskam. czyli tamtędy nie ma sensu wychodzić. Nie no, dałoby rady bokiem. To co, idziemy czy nie? I wyjść w ogóle. Ale wtedy wyjdziemy w miejscu, gdzie chyba nie wiemy, jak potem dalej iść. Lepiej wyjść tak, jak żeśmy przyszli. Dobrze. Czekaj, chciałabym tam zajrzeć. Co tam jest? Aha. A, to jest... Okienko po prostu. Wiesz, tu jest sytuacja taka, że i woda wpada do środka, ale jeszcze może też być tak, że podłoże jest bardzo mokre. A poza tym z tej studni studnia jest pełna, więc może wybije. Może tak być, że wybija ze studni. Dlatego to można zauważyć, że widzisz, ta cegła się kruszy. Więc no, wydaje mi się, że powinniśmy powolutku już opuszczać to miejsce. W ogóle to podłoże jest dziwne, bo ono jest bardzo miękkie. Całe pokryte lodem. Tak. To co? Wychodzimy z piwnicy. Pomóc ci jakoś? Nie, muszę trzymać aparat, żeby nie wywalić w Aha. ścianę. Dobra, okej. Jest zakatarzona, zresztą ja chyba już teraz też. Słuchajcie, chcielibyśmy się z wami pożegnać tutaj w tym miejscu. Świetny obiekt, naprawdę historyczny, aczkolwiek wiele wam nie powiedziałem, jeżeli chodzi o historię z tego miejsca, ponieważ nie było to najważniejsze. Najbardziej nam się podobała ta kaplica. Ona była przepiękna, naprawdę. Łapka w górę, subskrypcja. Wiecie, że to strasznie nas jara i w ogóle, że chcemy to robić i bardzo nas cieszy, jak przyjdziecie na premiery, jak wyświetlenia, komentujecie jak szaleni i dziękujemy wam bardzo za to. Dzięki. Do następnego. Tak, dziękujemy za cały rok, bo to jest koniec roku, więc życzymy wam wszystkiego najlepszego, samych sukcesów w 2022 roku,
szczęścia, zdrowia, pomyślności i wszystkiego, co sobie zamarzycie. Aczkolwiek z tym czasami trzeba uważać, bo nie wiem, o czym marzycie. No to trzymajcie się. Hej. Cześć. Zobaczcie tu, jak pięknie zostało wyremontowane. Tak on musiał wyglądać